Witam bardzo serdecznie, to jest drugi odcinek Pay or Not to Pay, Tax is the Question. Moim gościem jest jak zwykle Maciej Grzegorczyk, radca prawny i doradca podatkowy. Bardzo mi miło. Tak jest, a ja jestem Sławek Zawadzki i od razu z grubej rury. Maciek, jak to jest? Czy w kantorze kryptowalutowym, na przykład kantorze Kangi, jak robię transakcję gotówkową, czy od tej transakcji muszę zapłacić podatek? Tak, jest to zupełnie standardowa transakcja, więc jeśli rozliczasz się na zyskach kapitałowych, a tak większość osób robi, czyli po prostu handluje kryptowalutami, to jeśli w roku podatkowym masz nadwyżkę przychodów nad kosztami, po prostu płacisz podatek 19%. No dobra, czyli chcesz powiedzieć, że nie ma różnicy w sprzedaży mojej kryptowaluty bezpośrednio na platformie Kanga, albo na Binance, albo na Zondzie, ze sprzedażą w kantorze. Nie ma żadnej różnicy, nawet powiem wam więcej. Jakiś czas temu było szkolenie w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu i w ramach tego szkolenia był taki fajny slajd, w którym właśnie było wskazane, że nie ma znaczenia forma, w jakiej się sprzedaje kryptowaluty, czy jest to właśnie online, czy offline, więc nie mam wątpliwości w tym względzie. Okej. To dlaczego istotna część ludzi myśli o tym, że jak robi transakcje gotówkowe, to nie musi płacić podatku? Trochę jest w tym względzie nieświadomości, trochę też osób myśli, że może w ten sposób wykorzystywać sytuację, że skarbówka o tym nie będzie wiedziała. No i trzeba przyznać, że skarbówka faktycznie przy tych transakcjach podprogowych nie jest w stanie zweryfikować, kto robi te transakcje. W przyszłości będzie inaczej. Jak wejdzie dyrektywa DAC 8 i zostanie zaimplementowana do polskiego porządku prawnego, ale to nastanie dopiero w 2026 roku według planów, no to wtedy kantory kryptowalutowe również będą obowiązane do raportowania transakcji. Wszystkich, tak. To jest właśnie ta kwestia. Okej. Mam do Ciebie pytanie, ponieważ część ludzi robi transakcje gotówkowe z pominięciem naszego systemu kantorowego. Mówiąc wprost, bez kodu, tak? Albo bez bonu. To wygląda polega to na tej zasadzie, że spotykam się z tobą, chcę od ciebie kupić bitcoina, więc daję ci gotówkę, a ty mi przelewem wewnętrznym na Kandze tego bitcoina przelewasz. Właściwie wydaje się, że wszystko jest ok. Czy są jakieś ryzyka związane z tym, że robię transakcje bez kodu albo bez bonu? Jeżeli tak, to jakie? Tak, są 3 rzeczy w tym względzie i tutaj naprawdę chodzi o takie rzeczywiste przedstawienie wszystkim, jak to wygląda. Więc pierwsza sytuacja, która co prawda rzadko się zdarza, ale niedawno mieliśmy sytuację, już w sumie 3 takie sytuacje się zdarzyły, że człowiek zrobił taką transakcję, taki kantorowiec, taki locals i niestety, ale odnośnie tej transakcji my dostaliśmy zapytanie, czy w ogóle taka transakcja została zrobiona u nas, no bo ktoś się później powołuje, że jakaś osoba zrobiła transakcję w kantorze kangowym, u localsa i finalnie tej transakcji tam nie widać. No my odpowiadamy służbom, że no niestety, ale takiej transakcji w ramach OTC ona nie była zrobiona. No niestety, ale 3 kantorowców już łącznie zostało zatrzymanych. Nie będę tutaj mówił, że ktoś został zatrzymany na 3 miesiące, ale faktycznie było tak, że ta nasza odpowiedź, że transakcja została zrobiona poza systemem OTC, to świadczyła o tym, że ktoś celowo chciał unikać stosowania choćby środków bezpieczeństwa finansowego. No i został zatrzymany, zostali ci ludzie puszczeni za kaucją, no ale ten dowód z OTC jest faktycznie dowodem takim w zakresie postępowań karnych, żeby ktoś nie został zatrzymany. Więc to jest pierwszy argument, dlaczego warto robić transakcje mając właśnie te dowody w ramach OTC. Druga rzecz, dlaczego warto jest to robić, to jest taka czysta kwestia techniczna pod względem PIT-u. Czyli tak jak w Kandze udostępniamy informacje o wyniku podatkowym, jeśli robisz transakcje poza systemem OTC, to system OTC pokazuje tylko i wyłącznie te transakcje na OTC. Jeśli ty zrobisz sprzedaż albo zakup kryptowalut poza OTC, to nie będziesz miał tych informacji później w ramach naszego systemu i nagle ci wychodzi, że według ciebie, według twojego zestawienia powinieneś mieć wynik X,
a na OTC wychodzi ci wynik Y. I również w tym zakresie, jeśli byśmy mieli zapytanie z organów skarbowych, no to wtedy nagle dojdzie do pewnej rozbieżności, co się stało. Ale uspokoję, nigdy takie zapytanie nie zostało wysłane. Wątpię też, żeby było wysyłane, tylko chodzi o to, że nie będziesz mógł skorzystać z tej takiej fajnej funkcji technicznej do wyliczenia sobie tego twojego wyniku podatkowego, czyli no wtedy musiałbyś liczyć to wszystko ręcznie. Trzecia rzecz, nie mając tej transakcji na systemie OTC, nie masz dowodu kupna sprzedaży kryptowalut. No chyba, że to spiszesz w jakikolwiek inny sposób, ale będzie to bardzo, bardzo wątpliwe. Czyli ty robisz handel w ramach systemu OTC i nagle pokazujesz dodatkowy dowód poza systemem OTC, że zrobiłeś jakiś zakup czy sprzedaż kryptowaluty i jeszcze zazwyczaj takie transakcje to są zupełnie anonimowo, czyli ktoś nie chce w ogóle pokazywać, nie chce nic podpisać. Nie ma opcji, żeby ktokolwiek coś takiego zaakceptował. Te dowody z OTC, tak jak dotąd mieliśmy kontrolę, to one są uznawane. Dowody, świstki papieru poza systemem OTC naprawdę nie są uznawane, więc 3 argumenty, dlaczego warto robić transakcje w ramach systemu OTC, to są zdecydowanie te, plus 4 mój, który ja uznaję za dodatkowy, często o tym z Elą rozmawiamy. Jest to uczciwe po prostu wobec całej społeczności Kangi. Jeśli ty robisz takie transakcje poza systemem OTC, to oszukujesz innych kantorowców, lokalców i po prostu całą społeczność Kangi. Tak jest. Jest jeszcze perspektywa użytkownika, czy właśnie partnera takiego lokalsa na przykład, albo użytkownika kantoru. Kiedy robię transakcję pozasystemową i nawet z pominięciem całego systemu Kangi, po prostu ty masz ledgera, ja kupuję od ciebie za gotówkę, ty mi puszczasz po prostu krypto po blockchainie, on-chain, to nie mam żadnego papierowego, tak już tu powiedziałeś, potwierdzenia tej transakcji. Gdyby się okazało, że biorę udział w takiej transakcji, z dobrej woli kupuję kryptowalutę i później tą kryptowalutę wpłacam na jakąś scentralizowaną giełdę i okazuje się, że ta kryptowaluta była zabrudzona, to mogę mieć bardzo poważne problemy z tego tytułu, od zablokowania tych środków poprzez ewentualne jakieś kwestie karne, tak? Tak, kwestie karne, aczkolwiek bardziej prawdopodobne są te kwestie podatkowe, czyli że ty po prostu masz dochody z nieujawnionych źródeł i możesz dostać 75% podatek, ale faktycznie teraz na jednej z giełd, nie będę dawał domeny, ale Gate się nazywa i tam jeden z podatników właśnie ma bardzo dużo tego typu transakcji i kryptowaluty warte $30,000 nie może wypłacić z tego względu, że on właśnie w przyszłości tak zakupywał, ale nie ma tych dowodów, więc tą swoją historię transakcji warto jest prowadzić i jeśli robicie transakcje na Kandze, będziecie mieli wszystko w historii, to również my jako dział prawny na pewno pomożemy i będziemy wystawiać takie potwierdzenia co do tych transakcji, żeby nikt nie miał problemów z historią. Tak jest. A zatem jeżeli jesteś użytkownikiem kantorów albo współpracujesz z jakimś lokalsem i tradujesz sobie z nim, pamiętaj, zawsze bierz potwierdzenie transakcji. To jest wybitnie w twoim interesie. Gdyby cokolwiek się działo, no to my będziemy potwierdzać czystość tej kryptowaluty, no i będziemy ciebie w pełni tutaj wspierać. A z kolei jeżeli jesteś kantorowcem i lokalsem i nie wydajesz takiego druczku, to pamiętaj, że bierzesz moralną odpowiedzialność za tego, z kim zrobiłeś tą transakcję i narażasz go na bardzo duże niebezpieczeństwo. I siebie zresztą też, bo to co tutaj powiedzieliśmy, że zdarzają się sprawy karne, że ktoś 6 rano i zapukali mu do drzwi. Tak jest i tutaj okazuje się, że wydruk zawsze pomaga. Dobra, zmieńmy na chwilę temat. Staking. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Amerykanie generalnie są przeciwni. Twierdzą, że chyba wszystkie operacje stakingowe powinny być postrzegane jako obrót papierami wartościowymi. Jak ty to postrzegasz i jak to rozumiesz? Wiecie co, to jest bardzo ciekawa sprawa, że SEC właśnie postrzega to jako papiery wartościowe w ramach obrotu takiego polskiego. Ustawa polska mówi, co jest papierem wartościowym i naprawdę my mamy katalog zamknięty i nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek kryptowaluty były postrzegane jako papiery wartościowe. Wyobrażam sobie natomiast, że mogą być niektóre kryptowaluty postrzegane jako instrumenty finansowe, czyli u nas nie jest taka kwestia papierów wartościowych, co właśnie instrumentów finansowych, czyli muszą być takie kryptowaluty, mieć po prostu charakter zbliżony do pochodnych instrumentów finansowych, ale bardzo ciężko jest to podciągnąć, nie ma do tego orzecznictwa, poza tym musielibyśmy, tak jak mamy katalog, co jest instrumentem finansowym, musimy mieć po prostu coś bardzo, bardzo zbliżonego, na przykład kryptowaluty powiązane w jakiś sposób
z energią mogą być w ten sposób postrzegane, ale to tylko i wyłącznie mogą być postrzegane. Ja cały czas uważam, że kryptowaluty w zakresie stakingu, czyli uzyskiwane, to jest na zasadzie neutralności podatkowej. Co ciekawe, dokładnie tak samo jest to rozstrzygane obecnie w Portugalii, bo w Portugalii się zmieniły przepisy i mówią, że staking jest neutralny podatkowo, że rozliczamy go dopiero przy wyjściu do fiatów. Więc to jest fajne podejście, które rekomenduję. Złożyliśmy już 2 wnioski o interpretację w zakresie stakingu, tylko że obecnie interpretacje podatkowe w Polsce trochę wypaczają swój charakter, bo musimy dać stan faktyczny, musimy zadać pytanie i dać swoją odpowiedź. I oni to oceniają, nie? Tylko Sławek jest tak. To jest piękna taka teoretyczna sytuacja, że oni to wszystko zrobią. Tylko oni nas wzywają do tego, żebyśmy my sami powiedzieli, czy te transakcje na stakingu to są wymiany walut wirtualnych pomiędzy sobą. No i co z tego, że my powiemy, że to jest wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi, jak przyjdzie kontrola i nam powie, ale nie, my w ramach kontroli jednak uważamy, że to nie był prawidłowo opisany stan faktyczny. Więc jedziemy teraz z trzecim wnioskiem o interpretację podatkową, znowu trochę inaczej opisaną i mamy nadzieję, że tym razem dostaniemy wreszcie interpretację na staking. Okej. Czy podejrzewasz, rozumiem, że z twojej perspektywy w Polsce i w Europie w tej chwili nie ma takiego realnego zagrożenia, że wydarzy się to, co wydarzyło się teraz w Stanach, tak? Nie, ja uważam, że cały czas na przykład tokenizacja oparta o staking to jest najbardziej prawidłowy model tokenizacji, który należałoby robić i że ta neutralność podatkowa, uzyskiwanie kryptowalut w ramach stakingu, w ramach tych walidacji, to jest to, do czego wszystkie firmy powinny dążyć, a w Ameryce po prostu jest ten sławny test, który mówi, jeśli tam cztery mamy odpowiedzi, są w określony sposób udzielone, to że wtedy taki token może być kwalifikowany jako jednak papier wartościowy. Mamy ostatnio sytuację Libry i jednak się okazało, że projekty kryptowalutowe mogą wygrywać w sądach, czyli nie wszystkie organy mówią X, a jednak sądy stoją na straży kryptowalut. Na straży sprawiedliwości, tak powiedzmy. Czyli kryptowaluty są sprawiedliwe. Z tego wynika. Ja tak uważam. Natomiast to jest oczywiście bardzo krótkie zdanie i każdy mógłby teraz trzeba było to rozwinąć, ale o tym pewnie pogadamy kiedy indziej. Ostatnie pytanie. Binance wszedł do Polski, jest w Polsce polską spółką zarejestrowaną. Jakie to niesie konsekwencje dla użytkowników polskich? Znaczy, jeśli chodzi o Binance, faktycznie weszli do Polski, mają bardzo, bardzo ciekawy regulamin w tym względzie, choćby mocno ograniczający ich odpowiedzialność jako Binance. Nie wiem, czy już zmienili, ale niedawno robiłem analizę tego i tak się zastanawiam, czy wszystkie ich zapisy są poprawne w tym względzie. No, ale najważniejsza rzecz jest taka. Binance wchodzi do Polski, podlega pod polskie ustawodawstwo. Mamy artykuł 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Binance musi udzielać odpowiedzi na wszelkie pytania skarbówki, czyli jeśli skarbówka zażąda historii transakcji, to już teraz Binance musi ją dać, bo podlega pod polskie ustawodawstwo, inaczej dostanie karę. Także kwestia czasu, kiedy skarbówka zacznie korzystać z tego narzędzia. Druga rzecz, wiemy, że GIF na przykład prowadzi teraz akcję, czyli ten sławny urząd AML-owski. Tak. Mamy nadzieję, że nikt się nie obrazi, no ale tak najłatwiej jest to tłumaczyć. GIF robi akcję, że pyta o portfele użytkowników, portfele wykorzystywane w ramach transakcji kryptowalutowych. No i myślę, że Binance będzie również jednym z kolejnych podmiotów kontrolowanych w tym względzie i że będą musieli udostępniać swoje informacje. Jasna sprawa. Ostatni wątek jeszcze. Czy możesz rozwinąć tę kwestię tego regulaminu w Binance? Co tam takiego wzbudzało twój niepokój na samym początku? Binance trzeba sprawdzić, czy tego nie zmienili, ale podejrzewam, że nie zmienili. Mają ograniczenie odpowiedzialności co do 3000 euro, czyli że tylko w takim zakresie można dochodzić roszczeń. Oprócz tego musisz na bieżąco śledzić historię całego swojego konta i dać informacje w ciągu 14 dni, jeśli dobrze pamiętam, jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości pod rygorem tego, że po prostu nie możesz do nich składać jakichkolwiek roszczeń. Aczkolwiek z drugiej strony trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że takich spraw cywilnych przeciwko giełdom nie ma. Binance jest dużą firmą, rozumiem, że chcą bardzo transparentnie się zachowywać. Regulamin jest generalnie dobry, ale po prostu kilka zapisów wzbudziło moje zainteresowanie, ale wierzymy, że jest to zrobione w jak najlepszym interesie użytkowników. Tak jest.
Szanowni Państwo, to był Maciej Grzegorczek, radca prawny, doradca podatkowy. Bardzo dziękuję. Maćku, widzimy się w kolejnym odcinku. Tak jest. Dzięki. Dzięki.